Dzisiaj dzień leniucha, Ania pierwsza wstała. Poszła z Hanką już. Śniadanko przygotowuje. Teraz siedzi w toalecie i się pyta, co? Wiatr wieje. Taki widok z sypialni. Na fiord. Sąsiedzi surfingowcy śpią. Chciałbym zobaczyć, jak oni śmigają na tych surfingach. O, śniadanie gotowe. Junior śpi. Dzisiaj na śniadanie taki przysmak wikingów. To jest tylko pudełko. No tak jest tutaj wiking narysowany. No wiem. To pasztet jest z boczku? Bacon. Bacon. Zobaczymy. Kupiony za bezcen, nie? Bo on ma datę do 13 lipca. Za 10 koron. A normalnie kosztuje ponad 30, tak? No. Ale promocja to też jest taka. No promocje mają fajne, że właśnie że nie takie z końcówką. Też mówiliśmy chyba, nie? Właśnie na to trzeba zwracać też uwagę, jak coś chce tanio tutaj w miarę się wyżywić. To mają takie kosze albo w ogóle wystawiane i przecenione towary i to fest poprzeceniane. Ale nie wszędzie są. Nie wszędzie. Nie. Ogólnie nie ma tragedii. O, a tu na tyle tego opakowania informacja taka, myśmy myśleli, że to jest jakaś historia albo coś, a tu się okazuje, że ta firma, która produkuje ten pasztet, wspiera jakąś infolinię, na którą mogą dzieci dzwonić przez 24 godziny na dobę i porozmawiać o swoich problemach. W Danii to taka komuna, nie? Ale dbają o ludzi. Dbają o wszystko. Socjalnie tutaj jest grubo chyba. Nawet mieszkania socjalne mają jakieś takie wypasione, takie domki. Dobra, bo ja filmuję cały czas to jedzenie, głodny jestem. Już możemy już jeść? Nie, bo Eryk jest w łazience. A, bo Eryk jest w łazience. A tu już widzę, jak ktoś napoczął. No, musiałam spróbować, bo byłam głodna. Ale Eryk był w łazience. Nie, Eryk był wtedy na górze. Aha. Spał? Nie, rozmawiałam z nim. Aha, czyli był przytomny i ty po kryjomu tu zjadłaś trochę pasztetu i co? Bardzo dobre. Ekstra. Eryk, pośpiesz się! Te śledzie też dają radę tutaj u nich. Są Mam słodziutkie. zjeść ten? Z cebulką, ale słodziutkie. Nie, nie. Drzemik z Remy też daje radę, nie? Ile on kosztował? Rynio. 6 zł na nasze? Rysio, bo później nie będziesz miał. Ja nagrywam. No, ja muszę to kontrolować. Ile kosztował dżemik, było pytanie. No nie wiem, było 12, ale nie wiem, czy to był, bo ten był jeden tylko malinowy, a tam cena była przy truskawkowych. Dobra, no majątku nie kosztuje. Lodówka daje radę. Cenowie takie. 14 lat temu. Szron na żeberkach. Uciekamy stąd, bo tu zaczęło wiać. Wracamy do tematu wikingów, ale delikatnie. Idziemy zobaczyć największą twierdzę wikingów. Żeby nie wiało. O, to super. Tak jest super. Ania, już jedziemy.
To jesteśmy na miejscu. Idziemy zobaczyć, co tutaj ciekawego można się dowiedzieć o tej twierdzy. Fajne położenie mieli. Ale wieje. Jest jakaś ekspozycja. No i tam jest ten... Tam kiedyś była ta warownia, zaraz tam pójdziemy. To bardzo ważna warownia była, bo oni tu kontrolowali cały czas ruch tutaj na fiordach. Przed wyprawami do Anglii na przykład wikingowie tu się zbierali na tych polach. Bardzo ważny punkt był dla nich tutaj. Pewnie w tym kręgu je zbiera. Tak, bo tu ta warownia to było, wiesz, okrągłe takie, nie? Zabudowane. Może jest jakaś tutaj makieta, żeby zobaczyć, jak to było zbudowane, nie? To jest cała historia tego miejsca, nie? Kupcy. A to jest gra jakaś planszowa. Dwór królewski, czy coś takiego. Ten duży pionek to król. To tworzyli na podstawie znalezionych dwóch pionków. Mostora. Amulet. I grzyby. Fajnie, nie ma biletów wstępu. Można sobie tutaj piknikować. Tam jest jeszcze kościół. Miejsce na miejscu. Co za ciekawostka jest. Tu napisali, że na wybudowanie średniej wielkości takiej chaty potrzebowali 66 dębów. Na zbudowanie całego tego obiektu 5000 dębów. I co ciekawe, na umocnienia tutaj wału wykorzystywano świerka. Świerk nie występował wtedy w czasach wikingów, więc najprawdopodobniej sprowadzali go z Norwegii albo z morza wyławiali brylujące bale. Idę do kościółka, później zobaczymy warownię. Cmentarz. Cmentarze to już... Cmentarz wam pokazywałem w Rybę. Wyglądają jak parki. Tam są pod murem najstarsze chyba nagrobki. A tu co? Też stare takie krypty. Też takie stare. Pięknie. O kurczę. Patrzcie.
stara. Tu się zachowały jakieś runy. To są wikińskie runy, te. Czyli to jest spis kapłanów, tak? Od 1500 roku. No, od 2015 jest. Albo ta sama. No, jest stary budynek. No, ale wikingowie przyjęli w końcu chrzest przecież, nie? Kurczę, zamek jest nowoczesny tutaj, a drzwi są bardzo stare. Znaczy stare, może odnowione, ale wyglądają stare. No i cmentarz, nie? W końcu właśnie te płyty pod ścianą takie stare są. No zobacz, jak piękny jest ten też cmentarz. Park. Tak, kamienie. Park, normalnie park. I kościół, tak jak wszędzie. Nie ma krzyża. Nigdzie na dachu zauważyłem. Pewnie są gdzieś tutaj jakieś najstarsze. Te pewnie, które stoją pod kościołem. 1984, a urodzony w 1899. Nie, to po prostu są nieopłacane już chyba, wiesz? I z szacunku je tutaj ułożyli, a miejsca są wykorzystane może. O, krzyż jest tu. Na kościele nie ma. O, teraz widać dopiero tą pierwszą tablicę. Stąd widać krzyż taki na środku. Tak z bliska to nie widać w ogóle tych wiesz, napisów na tych starych tablicach. Wszystko jest za free i jest pan przewodnik, tak? Tak, no i mamy jakieś pytania, można do niego się zgłosić. Wszystko jest do zwiedzania, powiedział. No to chodźcie teraz na warownię. Nie chcę iść. Wiesz, jak ona jest mądra? Człowieku, poszliśmy tutaj zrobić kółeczko. No. Przebiegła przez pole, tam na tę ścieżkę. Zaczęła lizać łapę cały czas. Patrz na tę łapę, lizaj ją. Nagle bieg w tą stronę tu. Spójrzcie. Nie, żeby odwrócić moją uwagę na łapę, ona sprintowała i do ciebie tutaj. Na warownię. Zapisz za nogę. No, to musicie sobie wyobrazić, że ten idealny okrąg to są mury. Tu była chyba brama. Widzisz to? Co? Tu była chyba brama. Ze strażnikami. A wewnątrz stały budynki jakieś. Tam na środku jest jakiś kamień. Idziemy tam. Czuć. Skromny to tam ta izba taka pamięci bardziej jest taka zrobiona taka w trójwymiarowych takich obrazach. Jest tam parę rzeczy z wykopalisk. A chyba więcej jest gdzieś tutaj w muzeum w większym mieście. A tam fiord.
Ten fiord z wyspą? Taka łacha jest na środku, nie? Oj, Anuś. A tu śmietnik był gdzieś? Był. Hania postanowiła zostawić pamiątkę na wale. Eryku, Wikingu. Wygodna ławka? Jest sygnowana przez jakąś firmę. Centralny punkt. To co? Wracamy do kampera i jedziemy nad morze. Ale najpierw gdzie? Bo nam się przypomniało, że czegoś zapomnieliśmy i jak czegoś zapomnieliśmy, to możemy to kupić w tym Czerwonym Krzyżu, w tym lumpeksie, tak? Tam się przekonamy, czego zapomnieliśmy. Tak. No też ten Czerwony Krzyż, tam rzeczy z drugiej ręki. Zobaczymy na miejscu, czego zapomnieliśmy, co nam będzie potrzebne. Czego zapomnieliśmy teraz? No to się przekonamy, jak będziemy w tym sklepie. Tak? To jest masakra. Są stare rzeczy, nowe rzeczy. Ale olbrzymi ten sklep jest. To jak w muzeum. Nie wiem, to do Bimbru jest? Ja pierdykam, ty. No pokaż go, jak on wygląda z wierzchu. Z boku. To jak amerykański jakiś, nie? Ale trafiony jest centralnie w czoło. Snajper. Ten tu jakiś japoński. Nie, to jest enerdowski. Z granicy, z checkpointów. Boże, ile tych śmieci tu jest. O, często w tych wioskach widzicie taki napis. Lope Market. To są wyprzedaże garażowe. Teraz żeśmy tam weszli, ale tam nic nie było, nie chciałem kręcić ani bo w sumie nic nie było. Ale nieraz można jakieś ciekawostki trafić. Ceny są zupełnie inne niż tu, bo tu w tym dużym sklepie, co teraz byliśmy, to ceny są z dupy. Okazało się, że potrzebowaliśmy okulary z logo Harley'a Davidsona za 20 koron. I nabyliśmy takie właśnie, bo potrzebowaliśmy. No, czyli jedziemy nad morze, nie? To zajechaliśmy do takiej małej wioski rybackiej jakiejś. Trochę samochodów jest i kamperów. Miejscowość Torób. Chyba dobrze wymówiłem. Ale wieje. Nie wiem, co mam zasłaniać, żeby... O jest! To jest spory ten port. No i to są łódki u końca. I wkurzone morze. Tam to było Hawaj? No jest Hawaj. Chyba jakie fale. Tam pewnie jeszcze lepsze. Nie, my to nie wysiedzimy. Tu nie wieje? Sypie kamorami tutaj. Pewnie tu psy sikają. Na murek.
Co, już? Możemy iść? Możemy. Nie, chodźcie już stąd, bo tu wieje i piaskiem sypie po oczach. Słońce świeci. Problem na... No. To czekamy na rybkę. Zdecydowaliśmy się jeść tam na miejscu, bo tam piaskiem waliło po twarzy. Ty, no ja tam mu tą torbę wrzucę Hankę. A, no i remont robił przy okazji. Dawaj, bo mi tu jedzenie wydmuchnie. Kurde. Niebezpieczna sytuacja była, no. Hanka, skacz. Dawaj! Chodź! Włazisz! Włazisz, włazisz, włazisz! Ale ładne, zobaczcie. To jest twoje. Krewetki takie małe. No dlatego chciałam, żebyś spróbować. To jest twoje, bo to jest twój. Ja nie mam frytek? Nie masz. Ja mam to na pieczywie, na jakimś chlebie. Jaki skam. Dobra, ja tu siedzę, ty tam siedzisz z mamusią. No, kulki do babusi. Zasłoniłeś wszystko, ja tutaj nagrywam. Na pewno kulki do baby. Na pewno kulki do babusi. No ładnie to wygląda, nie? Na talerzu może trochę ładniej to wygląda, ale nie będziemy tam siedzieć w tym kurzawie. No i pasi brzuch Ale ma ładnie pachnie, słuchajcie. O, ale fajnie przypieczony. Hanka. Żółty, patrz. No to powiem tak, zaskoczyło nas trochę tych specjałów Powiem ci, tutaj, nie? jest. Bo żeśmy wybierali ze zdjęć w sumie, nie? Ty już żeś upatrzyła to moje wcześniej w restauracji. Tak. I się okazuje, że to jest tost. I na tym toście jest rybka z krewetkami, trochę kawioru. I to nie wiemy, co to w sumie jest, to te kulki. No kulki, bubble tea. Tylko kwaśne. Co ty gadasz? No tak, no. Naprawdę. Tak? No i warzywka do tego i super to smakuje. Ania ma tradycyjną rybę z frytkami, ale też jest jakaś niespodzianka u ciebie? Nie ma. To są Nie frytki wiem takie. jakie ma. Frytki bardzo dobre. Rybka taka no cieniuteńka bardzo. Najbardziej że się smakują sosy. Eryka kurczak też fajnie zrobiony, chrupiący taki. Wiemy, który to ten sos jest. Ten, co dostaliśmy w tamtym Aha, kiosku. no to trzeba zdjęcie z tego zrobić, będziemy z tego korzystać. I ogóreczki też masz w takiej zalewie słodkawej, nie? Tylko kwaśna. No. Potem jest kwaśna. Super, I ta super. cebulka też jest taka. No cebulka też. Ty miałeś cebulkę, nie? Czy No, on miał Eryk cebulkę? też ma. No. Po to też jeździmy, żeby próbować. Też mam jakiś sos fajny. Super. Ten sos też jest fajny. I to wszystko kosztowało 330 koron, nie? Ile? 330 koron. Mało. Normalnie tak, no. Już. To znaleźliśmy się w takiej czarnej dziurze, że nigdzie nie ma serwisów darmowych. I musieliśmy przyjechać tu do pana rolnika i pan rolnik ma taką stację, to kosztuje 75 koron albo 10 euro. Należy wrzucić tu do skrzynki. No a my nie mieliśmy takich pieniążków i musieliśmy tutaj chwilę pomarudzić i przyjechał pan. Tak, rowerem zainteresował się i zapłaciliśmy mu. Wydał nam resztę po prostu, bo nie mieliśmy takich nominałów, nie? No i dobra, robimy serwis, nie? Już otwieram ci. No, tam wziąłem. Idź no Hanka tam do tyłu, szybko. No, to jeżeli ktoś czekał, no to właśnie my w tej chwili mamy defekt. Samochód słabo przyspiesza na 4. i 5. biegu. Czekamy na pana mechanika.
Co? Pożyczki do siebie. Nie wiem, wiem, że to jest krzywo. To na razie stanęliśmy tu, bo ja muszę myśli pozbierać, bo nie wiem co mam robić. No. Czy to turbo strzeliło, nic mechanik tam nie stwierdził, bo nie mógł się podpiąć pod komputer. Posprawdzali przewody od intercoolera. Popatrzyli tu tego. Nie wiem, czy się zapał katalizator, czy turbo strzeliło. W każdym bądź razie jedzie jak bazyl. Albo i słabiej. Będzie się fajnie wracało autostradą. Idę znaleźć tą toaletę, bo siku mi się zachciał. I już morale upadły. Już nie wiadomo, czy jechać dalej, pchać się tam, czy wracać. Ja już nie wiem sam. Jest toaleta, ale taka zwykła sławojka. Zapach nie zachęca. A to jest następna dziupla jakaś. Przeniosłem się do świata równoległego. A tu? A, tam są schrony. Znowu fiord. Ładny ten krajobraz, nie? Same fiordy. I parkingi przyjazne. Uciekliśmy z tamtej miejscówki, bo tam muchy strasznie gryzły. I tu jest taki parking jakiś. Kamperów stoi w ciul. Tu się idzie do latarni morskiej i na takie łyse wydmy. No co, trzeba jechać, trzeba plan dalej przeprowadzać, punkt po punkcie. Mamy dojechać do Skagen, to dojedziemy do Skagen. Wolniej, bo wolniej, potem jakoś wrócimy. Nie wiem, czy to turbo, czy EGR, czy co to się stało, że tej mocy nie ma. Piątego biegu to nie wrzucam nawet, bo to zwalnia mi do 74 na piątce, na płaskim. Taka ciekawostka. Fajnie wygląda, nie? Już widać latarnię. Wydma jest. Pogoda jako takoś trzyma. Chmurów nie ma. Twardo jest miejscami, nie? Coś spektakularnego. No, tu jest dopiero krajobraz księżycowy. Tu gdzieś były jakieś ruiny starego kościoła, nie? No to chyba tam nie byliście. Nie. Jakieś takie... Myślisz, że tu? Nie wiem. To jakieś betony są. No to na pewno nie jest z tamtych czasów. Uważaj na pręta. Artefakt. Garnek. Ale może spokojne jest. Pobierali.
Patrzcie to. Jaki czas. Wow. Uważaj, Erysiu. Ale czad, co? Tu są jakieś budowle. Ale tu wiatr może zabiera. Tu kiedyś światło było zamontowane jakieś, nie? Cały mechanizm latarni, nie? Tam gdzieś kampery. Ania pamiątkę sobie wzięła z latarni. Batola. Ej, bo pogryziesz. O nie! Te ruiny, co tam były, tu było opisane. Że to fragmenty chyba tej latarni, bo się okazuje, że latarnię przeniesiono w głąb lądu w 2019 roku o 70 metrów, żeby się nie osunęła. I osadzili ją tu tymi faszynami, żeby nie zasypywała. Ciekawe. Trochę to była inwestycja i w ogóle jakieś, jak to tutaj na tej wydmie działanie jakimś ciężkim sprzętem, żeby ją przenieść. Tu się stanęło. No. Taka technologia teraz jest, widzisz. Ale kiedyś na pewno był w tym. 2019. Ania. Właśnie Hankę prąd strzelił. Nosem do odkład drutu. Uwaga, pies. I z powrotem przy kamperach. O, wchodzimy. Muzeum pies. Można. No wchodź. To jest jak ciepło. No, tu będziemy spać. Co to jest szkła? Szkło z latarni, masz lampę. A tu odtworzyli to, co znaleziono. Klucz, nóż. To nie wiem, co to jest. No też nie. Poczekaj, na wizji Z sprawdzimy. jakimiś srebrnymi zdobieniami. I pałąk od wiadra. Taki pałąk by mi się przydał do grilla mojego. To tak to wyglądało. A tu jest na przełomie lat, jak się przesuwała ta wydma. A tu są elementy z latarni morskiej. Mechanizm, jakieś te ozdobniki takie. A i szkło z tego. Z lampy. Wiesz co to jest? Na igłę.
Aha. A gdzie jest jak przesuwali latarnię? Tu masz. Spójrzcie tego. Spójrzcie tego. A jest opisane tylko, że, że przesunęli. Pokazane, narysowane jest. No i ile? No tak, ale nie jest pokazane jak. Jaką metodą. No właśnie, 70. To jest budowa 1800 w którymś roku tam, nie? Te domy, które tam były dookoła tej latarni, patrzą w dół. Łazienki. Nie jest czysto. Zapchana toaleta. Full. A co tu jest? Opłata? Nie? Masz chodź tu. Folder? Foldery jak to. Jak zwał Ja pierdzielę, co za oszołom. Dear Camper Ghost, ktoś zrobił to na tam, nie słówkę, tylko wycięte. Hope you enjoy the holiday. Tu wakacje mam tu spędzić? Nie, mam nadzieję, że miło spędzasz wakacje. Mhm. Włóż wszystkie, Eryk, z powrotem. jedną. Wywalił się? Wszystkie. Nie wolno tyle. Czekaj teraz. Chcesz tu jedną? Jedną daj mi. Dziękuję. Możesz iść rozdać jeszcze. Teraz dam.